Witajcie w tym pięknym dniu. Jest godzina 5 rano. Udało nam się wstać. Ale jak to bywa o godzinie bardzo wczesnej w łazience grasuwały robale. Udało nam się zabić tego pod prysznicem. I poza tym to zapowiada się wspaniały dzień. Jedziemy dzisiaj na festiwal latarni. Jedziemy brązową linią metra. To jest linia, która jest automatyczna, nie ma z przodu kierowcy. Ale jest trochę ludzi. Ale to co? To chyba nie ma. Let me see you put 'em up. Reach the skies as the stars up above. 'Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team. Even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. It's one time for the underdog. Jechałyśmy tutaj autobusem podmiejskim, a generalnie są tutaj góry, więc wyobraźcie sobie, jak wygląda droga. I teraz, nie wiem czy pamiętacie, ale ja tym razem bardzo dobrze pamiętałam, że mam chorobę lokomocyjną. Ale na szczęście jest koniec, jest 8:30, więc mamy szansę jeszcze coś zobaczyć. W ogóle to jest tutaj jest cała mapka, która pokazuje jak się idzie, żeby dojść do tego całego wodospadu. Aha, w ogóle powiem może co tu jest. Więc tak, są tutaj takie miasteczka. Pingxi, jest Shifen, jest też gdzieś Jiufen. My teraz jesteśmy w mieście Shifen. Pokażę wam to na mapie. I tutaj jest kilka atrakcji. Głównie są tutaj góry, mosty, wodospady. Tutaj to centrum jest centrum informacji, które otwierają o godzinie 9, więc stoi tłum Tajwańczyków czekających na otwarcie. Ale właściwie droga jest wolna. Patrzcie, jesteśmy na moście. To jest pierwszą atrakcją. Jest most zawieszony nad rzeką. I to jest Zhuhuaminguo 91年9月. Czyli w 91 roku, ale jest to 91 rok według tych lat tajwańskich. I pierwszą atrakcją jest most zawieszony nad przepaścią. Let me see you put 'em up. Reach the skies, let the stars up above. 'Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. Szkoda, że to nie jest most szklany, tylko drewniany. Ale buja się, więc robi wrażenie. Już się odzwyczaiłam od vlogowania i patrzę na ekran. Muszę patrzeć w obiektyw. W ogóle to jestem bardzo zaskoczona, bo cały czas w wiadomościach było ostatnio głośno o tym, że jest to pierwszy od nie wiadomo ilu lat najgorętszy październik, że temperatura w październiku osiągnęła 37 stopni i to jest niespotykane. Jest to pierwszy raz taka sytuacja, od kiedy w ogóle otworzono stację, która mierzy tą temperaturę. A dzisiaj rano padał deszcz, całą noc padał deszcz i teraz jest tak dość zimno. I chyba po raz pierwszy na Tajwanie od 2 miesięcy, od kiedy tu jestem, czuję, że nie jest aż tak gorąco. A tu są tory. W ogóle tu jedzie jakiś podobno lokalny, taki mały pociąg i prawdopodobnie uda nam się nim jechać. Jest przepięknie. Zaraz wam przedstawię jeszcze naszego gościa dzisiejszego odcinka. Może uda mi się zrobić wywiad. Patrzcie, od 9 do 16:30 tylko jest otworzone, więc dobrze, że jesteśmy wcześniej. A po drugie zastanawiamy się, czy to oznacza, że przed 9, że ktoś o 9 przychodzi i odkręca kurek z wodą? Idziemy teraz kolejnym mostem i to jest dobra okazja, żeby przedstawić. To jest Olga. Olga jest z miejscowości Samara, tak jak Łada Samara. The first fact about you. Olga zdecydowała się pojechać z nami na tą wycieczkę, mimo że jechałyśmy
o 7 rano autobusem, więc trzeba było wstać mniej więcej o 5, żeby dojechać jeszcze metrem na przystanek autobusowy. I have no idea what you're talking about. I told them that you decided to go with us even though we were going at like, you had to wake up at like 5. Oh yes, that was just a great experience. To wake up at 5 o'clock and to not just to force yourself to proceed with your idea, not to stay in bed. Yeah. Yeah, and we weren't Very sure. lucky I did it just to look around. Yeah, It's very beautiful. it's here. worth it, really. In Taiwan, if you want to go somewhere and you're not sure if you want to go, you just need to remind yourself how beautiful Taiwan is, and there's so much to see every time. Więc powiem może coś z konkretów, a więc wodospad, do którego idziemy, nazywa się Shifen Waterfall, Shifen wodospad. Good morning, ni hao. Patrzcie, ktoś już wraca. I jest to najszerszy wodospad na Tajwanie. Zaraz go zobaczycie, bo coś mi się wydaje, że nawet tam dojdziemy. Gdzie? A tutaj już chyba właśnie nasze spostrzegawcze koleżanki odkryły, że tutaj była jakaś kolejka dowożąca węgiel. I na jej pamiątkę, zgaduję, i na jej pamiątkę chyba powstało takie, o właśnie widzicie, jakby zostawili trochę wagoników. Najbardziej zaskakujące na Tajwanie jest to, że jechałyśmy autobusem, który jechał przez najgorsze możliwe wiochy. To znaczy, to są piękne wiochy, bo są góry i jest bardzo ładnie. I wygląda na to, że no jedziemy i tak naprawdę nigdzie ten autobus nie prowadzi. A wysiadamy i zawsze okazuje się, że to jest wszystko bardzo zadbane, bardzo przemyślane, jest super zorganizowane dla turystów. Są wszędzie znaki, gdzie iść, jest droga. To mnie za każdym razem zaskakuje. Tu pani przygotowuje mięso. Bo ogólnie dlaczego dzisiaj? Dzisiaj jest środa, my nie mamy zajęć, dlatego że dzisiaj jest święto środka jesieni. Według chińskiego kalendarza wypada dzisiaj. Jest to święto, w którym wszyscy zbierają się wieczorem, żeby wspólnie oglądać księżyc, bo ma być pełnia. Ale akurat w tym roku tak wyszło, że tu nie będzie, że pełnia, że księżyc będzie tak daleko i nie będzie za bardzo tego widać, więc podobno nie można będzie oglądać tego księżyca. A to, że jesteśmy tutaj w tych okolicach, to nie jest przypadek, dlatego że dzisiaj właśnie na Tajwanie to święto obchodzone jest tak, że wszyscy przyjeżdżają do miasta Pingxi, w którym organizowany jest festiwal latarni. I miliony osób, no nie wiem, miliony, tysiące osób podpalają takie, wiecie, papierowe latarnie i one lecą. No i ten festiwal to jest już taka nowa tradycja. A druga rzecz, którą robią wszyscy Tajwańczycy, której nie robi się w Chinach z okazji właśnie tego święta środka jesieni, to jest tak zwane Zhongqiujie Kao Rou, czyli właśnie grill, smażenie mięsa, grillowanie mięsa. I grilluje się to mięso i ogląda się księżyc. Ale tak jak właśnie to mięso, tak też ten festiwal latarni niestety budzi pewne kontrowersje, dlatego że no wiecie, ludzie w większych miastach nie mają gdzie grillować tego mięsa, więc wychodzą przed domy, używają jednorazowych tych wszystkich naczyń, jednorazowego grilla i tak dalej, więc no wyrzucają to, zostawiają. Co prawda nie wiem jeszcze jak to wygląda, bo jeszcze tego nie przeżyłam, bo dopiero to będzie dzisiaj, ale wiem, że wiąże się z pewnymi kontrowersjami. A po drugie oczywiście festiwal latarni właśnie w tym Pingxi też jest bardzo krytykowany ze względu na to, że te latarnie lecą niedaleko, osiadają na drzewach, zjadają je zwierzęta, no i kończy się to źle dla zwierząt i dla środowiska i tak dalej. Więc właśnie jedziemy zobaczyć, co to jest. Co prawda ja też nie jestem za tym, nie będę puszczać latarni, ale chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo jest to tradycja, która może niedługo zginąć i warto to zobaczyć, jeżeli jesteśmy tak blisko, bo to miasto jest godzina drogi od Tajpej.
Olga ma super, jaki ma super ten... Ma super kamerę. To jest Xiaomi, które udaje trochę GoPro, ale jest o wiele tańsze, kilka razy tańsze. To nie jest ta najnowsza wersja, jest trochę starsza, ale jest super. Myślę, że nie warto przepłacać za GoPro, bo wszystkie te same funkcje, można ją tak samo połączyć z aplikacją w telefonie. To jest genialne. Tutaj jest wodospad, tutaj obok jest zaraz do niego zejście, a zobaczcie, co jest tu po drodze. Łazienka. To jest tak super zorganizowane. Tutaj zawsze jest łazienka. A jak nie ma łazienki, to jest stacja metra, na której jest łazienka. Więc naprawdę jest super. Jeżeli ktoś, nie wiem, na przykład dla osób starszych, wydaje mi się, Tajwan jest wspaniałym miejscem, bo jest naprawdę dostępność tych wszystkich ciekawych miejsc. Jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane. I zawsze jest toaleta. Widzicie, tutaj ta okolica jest słynna z tych latarni, więc nawet na breloczkach wszędzie są te latarenki. Tutaj są złote latarenki. A teraz jesteśmy na Starym Mieście, a właściwie to jednej starej uliczce. A co tu jest tam? Ludzie wchodzą na tory. Puszczają te lata. Jakie to są wielkie te lampiony. Kurde. Jest 10 rano i oni puszczają te lampiony. Pada deszcz. Widzicie, jakie wielkie są te lampiony? Na tych lampionach ludzie piszą życzenia. Zazwyczaj się składają po kilka osób. I one lecą. Dzisiaj właśnie jest ten dzień, w który to się robi. Tak właściwie robi się to codziennie już tutaj, bo wiadomo, turyści chcą to zrobić. Tu obok widzimy tory kolejowe i tutaj przejeżdża taka kolejka Pingxi, która przejeżdża przez te wszystkie miasteczka. I właśnie to jest kolejka, która kiedyś służyła do przewożenia tego węgla, a teraz przewozi ludzi. Nie wiem. O! Ale zanieczyszczacze środowiska. A to są Koreańczycy oczywiście, bo mają po koreańsku napisane. Pada deszcz, ale to nie przeszkadza. No i się rozpadało. Jedna, ja, 一个150对吗？100。一个颜色150，这个颜色是200。好。看你要。A ja等一下，好，谢谢. No właśnie, widzicie, jedna kosztuje 150, ale jednokolorowa, a wielokolorowe są droższe za 200. Ale ja nie zanieczyszczam środowiska. Nie puścimy naszego lampionu. Nie, ale... Naszego lampionu. O, widzę, tu koleżanka szybko się uczy. You know that the one colored one is like 100 and the 4 colors 200. No. Tutaj ludzie z całego świata, właściwie tu są sami Azjaci, ale są Koreańczycy. Wydaje mi się, że są Chińczycy z Chin. I z tego co widzę, życzenia piszą o pracy, o zdrowiu. Nie widziałam żadnego o miłości.
I o pieniądzach, zobacz ile dolarów tam jest. A, dolary są. Tak. I głównie praca, no i zdrowie, żeby do tej pracy iść. Zobaczcie, bo każdy kolor oznacza coś innego. Na przykład takie połączenie tych trzech, to jest chyba takie najbardziej podstawowe. I tu są pieniądze, szczęście, a w ogóle to jest po japońsku, ale da się to przeczytać. Pieniądze, szczęście, zdrowie. Teraz rozumiem już naprawdę dokładnie, dlaczego to jest takie bardzo kontrowersyjne, bo ja myślałam, że te latarnie będą zrobione z papieru, tak jak zazwyczaj u nas na przykład były na plaży trochę, takie jakby się puszczało. Znaczy ja nie puszczałam, ale puszczali ludzie. I one były wszystkie papierowe, więc szybko się rozkładały. A te są normalnie jak taki gruby plastik, jakby taka kurtka przeciwdeszczowa. Z takiego są zrobione materiału. A dodatkowo tutaj to miejsce akurat jest tak położone, to jest miejsce, w którym jest bardzo wysoka wilgoć, bo jest położone między górami w takiej dolinie. I ten proces rozkładu zachodzi tutaj jeszcze dłużej. Są tutaj specjalni tacy ludzie, którzy chodzą i zbierają właśnie te latarnie po tym, jak już spadną, ale ze względu na to, że jest to teren górzysty, to nie wszędzie da się dojść. I w ogóle są góry i las, więc niektóre latarnie osiadają na szczytach drzew. Jest tu strasznie dużo ludzi, a tu przebiega te tory, więc ja nie wiem, co się dzieje w momencie, w którym nadjeżdża pociąg. Taki pan nam powiedział, że ten pociąg jedzie powoli, więc ci ludzie się po prostu odsuwają. Nie wiem, czekamy aż ten moment nastąpi. Generalnie jest to porażka, komercha i tylko zarabianie. Nie rozumiem, dlaczego ci ludzie to robią. Nie mam pojęcia. Kurzyło mnie to. Sesyjku na torach musi być. Są tutaj magnesy z latarniami. Wiecie, jak ja bardzo uwielbiam magnesy, ale nie. Ja nie mogę kupić magnesu z latarnią, bo mnie ta tradycja przeraża i jest to według mnie straszne. I chyba wstąpię do takiej grupy protestujących. Napisała Zao Shui Zao Qi, czyli tak, wcześniej spać, ale to jest jej życzenie, że ona chce wcześniej chodzić, spać i wcześniej wstawać? Jedzie pociąg, jest afera! O kurde, jaka afera! Czekajcie, zaraz będzie przejeżdżał. Się dało, naprawdę. To jest marzenie tej dziewczyny, żeby wcześniej mogła się kłaść spać, wcześniej wstawać i żeby się już nie spóźniała. To jest wspaniałe. Patrzcie, jedzie. Jest takie przemyślenie, ja nie... O, patrzcie. I tu właśnie zaczynają się problemy. Zahaczyło się o daszek. I co to znaczy, że ich życzenie się nie spełni? Ciągące, jakby się leciało. Może chodzi o to, żeby był komunikacji, Aha. Ja nie rozumiem, na przykładzie tej dziewczyny, tak, że jej największym marzeniem, ma jedną szansę w życiu napisać marzenie, jej największym marzeniem jest wstawać wcześniej. Przecież to nie jest marzenie, o które się prosi, tylko to jest marzenie, które można samemu spełnić. I ma szansę poprosić o właśnie jakąś, nie wiem o co, chociażby o to zdrowie i pieniądze, tak jak inni, bo na zdrowie czasem nie mamy wpływu, a ona prosi o to, żeby wcześniej wstawać. To jest tak odmienna kultura, tego nie da się wyjaśnić i to nawet normalnie jest odosobniona. Na pewno jest więcej osób, które ma takie marzenia, które nam w ogóle nie przyszłyby do głowy. Na przykład ja zawsze piszę, że chciałabym spotkać Michała Wiśniewskiego. Widzicie, to są słynne ich takie ciastka. No to wezmę jakieś.
这个好吃。好吃哈。这个是巧克力的。巧克力也好吃啊，原味蔓越莓哈都很好吃。我知道这个肯定很好。那这一点巧克力啊，这个呢？这个更好吃。啊，巧克力更好吃哈。不是白色的。这个是原味，这是巧克力。啊，原味，你说的这个 original 呢？那这个里面有什么？这个没有是啊这个它软，它比较软。我切的对。还有这个比较，这个很漂亮。这个很漂亮，你不会喜欢，它很硬哦。啊，很硬。哎，这是硬的。This mango. Wow. Okay, I don't know which one. I will take one of this and one yuan wei. Yeah. Cookies? Idziemy do Ruifangu. Patrzcie, jesteśmy już w tym mieście Ruifang i tutaj są takie rzeczy do sprzedawania, na przykład koszulki, samochód, Mercedes. To są rzeczy, które się pali, żeby przekazać je zmarłym. Tak jak może wiecie o tym, że pali się pieniądze, na przykład w takich miejscach. To jest właśnie taka ofiara dla zmarłych i jak na przykład oni wierzą w to, że jak na przykład spali się właśnie pieniądze, to oni będą mieli w zaświatach dużo pieniędzy, a jak spali się samochód, to będą mieli samochód. I są nawet właśnie papierowe ubrania. Co tam jeszcze było? No widzieliście, co tam było. I teraz musimy się trochę rozgrzać, bo po raz pierwszy jest nam zimno i mamy przemoczone buty i w ogóle wszystko i szukamy czegoś do zjedzenia. Zmiana planów, jesteśmy w Jiufen. Jiufen to jest w ogóle miejsce na osobny dzień, ale dzisiaj tylko tu jesteśmy na chwilę. Jiufen to jest w ogóle jakby 9 porcji, to oznacza. I to jest miasteczko, w którym kiedyś było tylko 9 domów. I tutaj zawsze jak przyjeżdżamy z jakimiś produktami, to tylko zamawiali 9 porcji. Spotkaliśmy osoby z naszej szkoły. Bye! No więc to miasto jest takie jakieś trochę, no takie jak to miasta bywają w górach, nie? Tu się idzie krętą drogą, idzie. Zazwyczaj w takich miejscach idzie się ulicą, bo chodnik jest zajęty. O, patrzcie, soki owocowe. To jest stara uliczka w Jiufen. I oczywiście są pierdółki. O, jest też jedzonko. I jest dużo ludzi. Mi przypomina trochę sukiennicę. Tobie nie? Mi tak właśnie przypomina. Tu jest tyle jedzenia, że nie wiadomo co zjeść. Chyba nic. Tak jak na nocnych marketach. Każda budka sprzedaje jedzenie, ale nic nie ma do zjedzenia. Gdzie to jest? Wszystko z węgla, nawet czekolada. O co tu chodzi? Gold chocolate is made with edible gold powder. Ostrzeżenie, to jest prawdziwy węgiel. Zobaczcie, jadalna szminka o smaku czekolady. A nie tylko jogurt, róża. Ja zaprezentowałam właśnie, nagrałaś? Nie. Zrobiłaś słocza? A można musieć? Nie wiem, no to jest tester, to chyba można. Nie, dobra, boję się, bo muszę.
Patrzcie, bubble tea oryginalne. No to miejsce zostało założone przez faceta, który wymyślił bubble tea. Nie mamy tapioki. I właśnie pijemy bubble tea. Taki widoczek. Ale pada deszcz i powiem to. Muszę to powiedzieć. Jest zimno. Przemyślenia z Joufem. Jest to przereklamowane. Jest mnóstwo syfu z Chin sprzedawane. Jest tłum taki, że po raz... No nie pierwszy, ale nieczęsto mi się zdarza, że mam ochotę po prostu zapuścić długie paznokcie i tak podrapać wszystkich tych ludzi na śmierć. Naprawdę, to było straszne. Nienawidzę tego tłumu, a to była wąska ulica i wzdłuż tej ulicy szli wszyscy ludzie i na przykład były tam jakieś fajne sklepiki do oglądania, ale nie da się ich oglądać, jak z tyłu cię popychają już ludzie, a musisz iść, bo z przodu się robi dziura między tobą a ludźmi z przodu. I to jest straszne, naprawdę. A na szczęście na razie udaje nam się wszędzie dojechać autobusem, pociągiem i tak dalej, więc mimo tego, że jest święto, dajemy jakoś radę z komunikacją. I teraz jedziemy w końcu na ten festiwal do Pingxi i może będziemy widzieć właśnie masowe zanieczyszczenie środowiska plastikowymi lampionami. Jedziemy znowu tym super pociągiem. This is our new friend. He wanted to be on the channel, so prepare to be famous. No, he really said he wants to be on the channel. I'm not lying. I don't want to be on your channel. Subscribe. Oh, He wants to watch you. oh, never mind. He's already going to be on the channel. Nie wiem, czy zauważyliście zmianę otoczenia, ale jesteśmy już w Pingxi. To jest to miasto, w którym odbywa się właśnie ten festiwal i jest już godzina 5:30, a o 6:00 ma być ten festiwal. Więc na razie idziemy za tłumem w poszukiwaniu liceum, bo ma to się odbywać pod liceum. Wszyscy są w kolejce po jedzenie. Bardzo długie kolejki po jedzeniu. Ugryzł mnie komar. Nie tylko tu. Ale tutaj muszę wyjaśnić, bo gdybym mnie ugryzł, bo nie widzicie tych ugryzień na nodze, a tu muszę wam się poskarżyć, bo to widzicie i bardzo was przepraszam za taki obrzydliwy widok ugryzienia. Widzicie? Będą tutaj teraz po hiszpańsku będą puszczać. W ogóle okazało się, że chyba to nie jest jednak plastik, to z czego zrobione są te lampiony, tylko to jest taki trochę woskowany papier. Być może to ten lakier, którym on jest polakierowany, sprawia, że wygląda to jak plastik, ale chyba jest to papier. Ale to nie jest ekologiczna wersja, bo przed chwilą taka pani nam to proponowała, a ja mówię, że my chcemy tylko patrzeć, nie chcemy tego kupować, bo to jest złe dla środowiska i tak dalej. Ona powiedziała, nie, my tutaj mamy też takie dobre dla środowiska, ale kosztują 8 000, czyli wychodzi na to, że kosztują ponad 800 zł. I teraz nie wiemy, czy ta pani się pomyliła, czy my nic nie rozumiemy, czy co, ale chyba naprawdę kosztują 800 zł. Zobaczcie, już jesteśmy tutaj na tym placu, na którym to będzie się odbywało. Tutaj ogólnie mają być jakieś koncerty i tak dalej, wydarzenia i co jakiś czas będą wypuszczane kolejne latarnie. Nie wiemy za bardzo, gdzie stanąć, bo nie chcemy spłonąć, ale też chcemy to widzieć. A to jest bardzo zamknięte w ogóle miejsce i dziwi mnie to, że są tutaj drzewa. Myślałam, że zrobią to w miejscu, w którym nie będzie drzew, nie będzie budynków, aż tyle. 山城小月灵犀逐梦2017新北市平溪天灯节中秋场活动正式开始！大家晚安，大家好。Hello， 各位现场的朋友们，大家晚安，大家好，我是今晚的主持人伟珊，非常。
chyba więcej ludzi. Udało nam się dostać do autobusu, nawet przeskoczyłyśmy dużą część kolejki, bo ludzie chcieli siedzieć, a my powiedzieliśmy, że możemy stać i szybko zareagowałyśmy i wyszłyśmy. Ale mamy nawet miejsca w pierwszej klasie, na bagażu, co prawda, ale tak. Wszyscy stoją, my sobie siedzimy na nielegalu ogólnie siedzimy. I tam jest przód. Będziemy tak jechać chyba z godzinę. No nie jest źle. Więc generalnie przeżycie było fajne. Myślałam, że będzie więcej tych latarni, ale było warte zobaczenia, tylko niestety zaczął lać deszcz i ludzie zaczęli wyciągać parasolki i atakowali oczy innych ludzi. Więc to było najbardziej niebezpieczne, a myślałam, że te latarnie będą bardziej niebezpieczne. Jedna zablokowała się na drzewie, ale ją zaraz szybko ktoś ugasił i to tyle. I bardzo mi się to podoba, że zorganizowali dużo tych autobusów. To chyba tyle z dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że cieszyliście się, że możecie przeżyć ten dzień ze mną i że nie musieliście tutaj przyjeżdżać, żeby to zobaczyć.